Witam. Dzisiaj dzięki uprzejmości sklepu Pióroteka z Warszawy prezentuję Tuzu, czyli takie pióro firmy Sailor, w którym można stalówkę przekręcać pod różnym kątem. Do tego jeszcze wrócę, natomiast tutaj prezentuję model samplowy, stąd ten napis, który wypożyczył mi sklep i zaczynam od takiego modelu w takim bladziutkim kolorze. Trochę ciemniejszy klip metalowy z okładziną plastikową. Z góry żadnego zdobienia i loga firmy nie ma, tak samo jak na dole. To tworzywo właściwie dość dobrej jakości w dotyku i wyglądzie. Stalowa stalówka, tu już logo widzimy. H oznaczenie, że twarda, a z drugiej strony F, czyli grubość kreski taka. Mamy na końcu sekcji tutaj taki pierścień. No a zamyka się skówkę na zatrzask, który tutaj widać w postaci takiego pierścienia. Sekcja ma takie dwa nacięcia karbowania, które służą właśnie do trzymania. Założona skówka z tyłu się trzyma, nie przesadnie obciąża pióra. Pióro jest naprawdę leciutkie, dostajemy je z konwerterem i teraz pokażę ten system właśnie regulacji. Odkręcamy ten tutaj pierścień, kawałek dalej i wtedy ten element sekcji, jeszcze kawałek widać tutaj, schodzi z tego pierścienia i się obraca. Tutaj są takie występy, które zaczepiają się o tam wcięcia od środka. Dokręcamy i mamy przekręconą, jak tutaj widać, zrobiłem to zupełnie bez sensu. Bardzo przesadziłem, żeby pokazać właśnie, jak trzyma się za te wyznaczone miejsca, że stalówka wtedy jest pod dość znacznym kątem. Z tym modelem mam także drugi, tak samo samplowy, który tutaj jest w kolorze czarnym, a w nim mamy także stalówkę twardą, ale szerokości M. Tak więc mam i F-kę, i M-kę. Widać, że to praktycznie jak duofold przy założonej skówce, a długość soneta przy zdjętej skówce. Mamy 13 cm i 8 mm długości, a bez skówki 12,5 cm. Natomiast średnica sekcji 11,5 mm, korpusu 15 mm. Pióro z konwerterem waży 22 gramy. Na pierwszy ogień idzie stalówka grubości F, hard, czyli twarda, jak mówiłem, i to taka nieprzesadnie cienka, ale właściwie taka, można powiedzieć, typowa stalówka japońska. Cienka, jak tutaj widać przy dociśnięciu, niewiele linia się pogrubia. Natomiast przepływ takiej średniej jakości, można powiedzieć. Jeszcze spróbuję odwróconą trochę popisać. Ciut wydaje się cieńsza, ale niewiele. Tak wygląda próbka pisma F-ki, a teraz M-ka. Ja powiem, naprawdę tutaj jest bardzo mała różnica między tymi stalówkami, ale zauważalna, tak można powiedzieć. Jest to pióro oczywiście z niższej półki cenowej, natomiast zupełnie przyzwoicie piszące.
Dość stonowany projekt, niespecjalnie tutaj bije po oczach, jeśli tak można powiedzieć, ale dobrze trzyma się go w ręce i naprawdę prezentuje się, ogólnie mówiąc, dobrze. Co do owego systemu, to każdy musi ocenić, na ile będzie mu przydatny. Ja zawsze przychylnie patrzę na wszelkie rodzaju innowacje, które firmy starają się wprowadzić. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.